Czy słyszeliście kiedyś o młocie Tora? Gdzie ten młot się znajduje? Gdzie jest ukryty? I w ogóle co się wydarzy, jeżeli znajdziecie młot Tora? Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś na wakacjach w Skandynawii, że podziwiasz jakieś niesamowite obrazy, próbujesz odkryć jakieś, ja bym powiedział, pradawne tajemnice wikingów, no i któregoś dnia, kiedy przemierzasz piękne fiordy Norwegii, natrafiasz na ślad starej świątyni. No i postanawiasz sobie ją zbadać. Nie, w środku znajdujesz jakiś dosyć dziwny kamień z wyrytymi runami. I nagle zaczyna świecić on jasnym niebieskim blaskiem i czujesz, że coś jest bardzo ważnego. Być może właśnie trafiłeś na ten mityczny młot Tora, bo według legend młot Tora daje niezwykłą moc i kontrolę nad piorunami. No ale musisz uważać, bo jeśli naprawdę znalazłbyś go, no to mogłoby się stać też, że pojawiliby się tacy, którzy by zapragnęli zawładnąć nad jego mocą. Pytanie, czy młot Tora jest faktycznie mitem, czy może jednak istnieje naprawdę i gdzieś jest ukryty w głębi tych norweskich gór i czeka na jakiegoś śmiałka, który go odkryje. Kim był Thor? Thor był jednym z najbardziej znanych bogów mitologii nordyckiej, w której reprezentuje siłę, odwagę, sprawiedliwość. Był on synem Odyna, naczelnego boga w tym całym panteonie nordyckim, i bogini Jord, która była personifikacją ziemi. Thor był najczęściej przedstawiany jako silny, brodaty wojownik o czerwonych włosach. Był on zawsze uzbrojony w swój niezawodny młot, który został stworzony przez krasnoludów. Jeśli nie tylko był on potężną bronią, ale także był narzędziem, który służył do błogosławienia czy do uświęcania. Bardzo często Thor w ogóle używał go do walki z gigantami, no i różnego rodzaju potworami, które zagrażały bogom i ludziom. Thor był również związany z burzami, no ale grzmoty interpretowano jako dźwięk jego młota. Był w ogóle zdecydowanie jednym z najpopularniejszych bogów wśród wikingów, którzy często wzywali go podczas ceremonii religijnych, składali mu ofiary z nadzieją, że on da im siłę i ochroni ich w czasie bitew. No i chociaż wiele z tych mitów zostało zapomnianych, to postać Tora przetrwała praktycznie do dzisiejszych czasów i często dzięki literaturze i kinematografii, bo on tam często jest przedstawiany jako taki super bohater. No, czy młot Tora to jest prawdą, czy jest legendą? No, od wieków krążą takie historie o magicznym młocie boga piorunów Tora. No, według mitologii nordyckiej młot Tora, który nazywał Mjolnir, nie wiem, bo ja norweskiego nie znam, ale tak przynajmniej zapisane w starych, pradawnych kronikach, on był niezwykle potężną bronią, która mogła rzucać błyskawice i mogła powracać do dłoni Tora. Spekuluje się w ogóle, że ten jego młot być może jest gdzieś ukryty w jaskiniach albo pod wodą, być może nawet na dnie oceanu. Inne w ogóle teorie sugerują, że młot gdzieś jest tam zakopany w Skandynawii, może w okolicach Uppsali w Szwecji, gdzie wierzono w ogóle, że w Uppsali mieszkał Thor. Niektórzy uważają nawet, że młot spoczywa gdzieś wokół góry Thor, znanej jako Thorfjakul na Islandii. Być może tam jest, nie wiem. Może słuchają nas osoby, które mieszkają w Islandii, to zachęcam, żeby się podzieliły w komentarzach tymi tematami. Według w ogóle legend, ten, kto odnajdzie młot Tora, będzie godny, aby go podnieść, otrzyma nadludzką moc i będzie mógł rzucać piorunami, tak samo jak sam Thor. No jednak tylko najdzielniejsi i najszlachetniejsi wojownicy byliby w stanie podnieść młot. Inni, którzy próbowali go podnieść bez odpowiednich cnót, mogliby zostać potem spaleni żywcem albo zmiażdżeni przez jego ciężar. Pytanie, czy ktoś kiedykolwiek odnajdzie ten młot Tora i czy ktoś kiedykolwiek użyje go do walki ze złem. To wszystko pozostaje, bym powiedział, jedną wielką tajemnicą. Pamiętamy, że w czasie II wojny światowej Hitler również szukał wielu tajemniczych artefaktów. Miał też związki okultystyczne. Zakon Himmlera był przecież okultystyczny, tak? Oni też szukali Arki Przymierza czy innych. Może ktoś kiedyś zacznie szukać młotu Tora. Bo Mjolnir to jest taka prawdziwa nazwa młotu Tora, boga piorunów w tej całej mitologii nordyckiej. Według legend ten jego młot był stworzony właśnie, jak już wspominałem, przez krasnoludy. I Thor używał go do walki z gigantami, wrogami, potworami. Ten młot dawał mu nadludzką siłę, pozwalał latać. Jednak gdy tylko Thor mógł podnieść młot, ponieważ ten artefakt był tak po prostu ciężki, że żaden zwykły śmiertelnik nie był w stanie go udźwignąć. No jeśli ktoś spróbowałby podnieść młot Thora,
prawdopodobnie by został przygnieciony jego wagą. Według mitów jego młot został zabrany przez olbrzyma Tryma, który ukrył młot głęboko pod ziemią, pod 7 górami. Thor musiał go odzyskać, aby przywrócić ten właśnie porządek w swoim królestwie. No i po wielu przygodach i niebezpieczeństwach Thor odnalazł ten swój magiczny młot i oczywiście pokonał Tryma. Dzisiaj młot Thora jest symbolem siły, odwagi, sprawiedliwości i wielu w ogóle uważa, że on naprawdę istnieje i czeka, aż gdzieś zostanie odnaleziony. Tak jak powiedziałem, czy ktoś go znajdzie, a jak ktoś go znajdzie, to czy spotka go taki sam los jak los Tryma, to chyba nie wiem, czy on się okaże godny, żeby podnieść ten młot, czy odważy się w ogóle szukać tego młotu, tak? Czy on w ogóle istnieje naprawdę? Według mitologii nordyckiej młot Thora został wykuty przez krasnoludy i on został podarowany Thorowi, bogowi piorunów, przez ojca Odyna. Legenda głosi, że ktokolwiek dzierży młot, posiądzie moc Thora. Wiele osób wierzy, że młot jest tylko tak naprawdę mitem, ale niektórzy uważają, że być może on mógł gdzieś istnieć naprawdę. Jeśli młot był prawdziwy, to musiał zostać gdzieś ukryty. No i niektóre teorie wskazują na takie miejsca. Na przykład jak starożytne kurhany albo jakieś starożytne grobowce, które się znajdują gdzieś w obrębie kamiennych kręgów w węsiorach. Tam młot mógł zostać pochowany wraz ze starożytnym wodzem albo królem wikingów. No, te miejsca pochówku znane jako halls albo kurhany zawierają takie artefakty i skarby, które pomagają zmarłemu w tym życiu pozagrobowym. Może został ukryty gdzieś w podziemnych komorach albo jaskiniach, które były znane tylko nielicznym. Jaskinie, komory też służyły do swego czasu przechowywania skarbów i artefaktów religijnych przed najeźdźcami. Albo niektórzy twierdzą, że może wypłynął gdzieś w statku wikingów, bo statki wikingów też czasami były używane jako komory grobowe dla przywódców. Jeżeli w ogóle młot Thora istniał naprawdę, to możliwe w ogóle, że został umieszczony gdzieś na statku, który został celowo zatopiony. Wiele statków wikingów nie zostało jeszcze tak naprawdę odkrytych. Paręset statków mamy w Zatoce Gdańskiej tak naprawdę. No, można by tam też przeszukać, prawda? Gdyby młot Thora został odkryty, naprawdę, w obecnych czasach, to wielu wierzy, że to obdarzyłoby wielką mocą każdego, kto by go dzierżył. Tak jak to jest mowa o tym w legendach, o czym już wspominałem. Na pewno jeżeli to odkrycie tego młota by wywołało falę komentarzy społeczności archeologicznych, to bym tak to powiedział, no nie? No ale tak naprawdę nie ma jakichś twardych dowodów na to, że młot Thora istniał naprawdę. Kiedy Thor rzucał tym młotem, to on jak bumerang wracał do jego ręki po tym, jak trafił w ten wymarzony cel. Jak już wspomniałem, młot Thora dawał też Thorowi moc latania i pozwalał mu wykorzystywać błyskawice i grzmoty. Niektórzy w ogóle uważają, że ten potężny artefakt, który został wykonany przez tych krasnoludów ze Skandynawii, on mógł też zostać ukryty w podziemnej kuźni krasnoludów albo gdzieś tam w korzeniach Yggdrasil, czyli takiego drzewa świata, prawda? Czy tak było naprawdę? To już zostawiam. Jakbyś kiedyś znalazł ten młot Thora, który posiada tą magiczną moc, to ta moc mogłaby należeć do ciebie. Pozostaje tylko pytanie, jakim kosztem jakim kosztem byś miał tą moc, tak? Ale z drugiej strony, jeśli te twoje intencje byłyby szlachetne i chciałbyś użyć tego młota do obrony ludzkości, to na pewno zyskałbyś zdolności takie jak lot, kontrola nad błyskawicami, piorunami, czy jakąś ogromną siłę i wytrzymałość. No, więc może warto poszukać. Legenda w ogóle głosi, że młot Thora dawał Thorowi moc miażdżenia gór, niwelowania lasów jednym uderzeniem. Jeśli którykolwiek śmiertelnik byłby w stanie podnieść ten młot, zyskałby nadludzką moc. To jest na pewno. Na pewno byłaby ta kontrola nad błyskawicami. Na pewno by potrafił latać. Na pewno potrafiłby się przenosić. No cóż, jakie wnioski wyciągnąć? Jeśli ktoś jest zainteresowany archeologią, jeśli kogoś nordycka mitologia rusza, to zachęcam, żeby ruszył w ślady poszukiwania tego młotu Thora. Jeśli ktoś mieszka na Islandii, w Szwecji,
z moich słuchaczy, to też zachęcam, żeby w komentarzach dał znak o sobie, żeby może wie więcej na temat młotu Tora. Może ktoś z Was, co interesuje się mitologią nordycką. Za wszelkie cenne uwagi, nawet merytoryczną krytykę, zawsze jestem wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie.